Witam wszystkich serdecznie na ABC Miksowania internetowym kursie DJ-skim. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że kurs ten jest dedykowany dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z konsoletą lub są na samym początku, więc jeśli masz już za sobą spory bagaż doświadczeń, w tym wideo nie znajdziesz bardziej zaawansowanych technik miksowania. Z racji tego, że nazwałem wideo ABC Miksowania internetowy kurs DJ-ski, będzie to szerokie kompendium wiedzy na temat techniki miksu i nie tylko. Nie będzie to oczywiście jedyna metoda, jaką można uczyć się miksować, dlatego zachęcam Was po przepracowaniu materiału do pójścia własną drogą. No to co? Zaczynamy! Całość wideo podzieliłem na części takie jak podział utworu, rozpoczęcie, break, drop, takty i liczenie na 4, konsoleta od A do Z, punkt Q, tempo utworu, master tempo, winyl, pętle plus zastosowania, ustawienia słuchawek, EQ, podstawowe efekty, quantize, mikrofon. Dogrywanie utworów, przykładowe przejście z opisem, program Rekordbox, nagrywanie, wybór sprzętu i zakończenie. Wszystkie punkty macie także podane w opisie wraz z rozdziałem czasowym. Podział utworu, takty, liczenie, frazy, break, drop. Z racji tego, że nie mam wykształcenia muzycznego, te pojęcia wytłumaczę Wam po prostu, jak najbardziej praktycznie. Liczenie taktów. Według mnie jest to jedna z najistotniejszych rzeczy przy nauce miksowania, ponieważ zgodność wchodzenia w takt przewija się przy każdym aspekcie korzystania z konsolety. Od używania efektów po scratche czy robienie przejść. Dla lepszego zobrazowania użyjemy programu Rekordbox. Takt jest najmniejszym odcinkiem tekstu muzycznego, który widzicie pomiędzy dwoma czerwonymi punktami. Korzystamy z niego w popularnym liczeniu na 4. Warto zauważyć, że każde dodatkowe dźwięki utworu wchodzą właśnie w kolejnych taktach. Nie jest on także określony jedną długością czasu. W utworach o wolnym BPM takt będzie dłuższy, a w utworze z szybkim BPM krótszy. Fraza. Jest to część utworu złożona z 8 taktów, po których następują zmiany w utworze. Na przykład dodawane są kolejne części perkusji, wchodzą efiksy, break, drop. Bez dobrego wyczucia frazy nie jest możliwe zrobienie idealnego przejścia. Aktualnie pomagamy sobie programem, w którym jak na dłoni widać kolejne wchodzące frazy. Ale zachęcam Was do ćwiczenia uszu i nasłuchiwania kolejnych elementów utworu. Aktualnie wszystkie innowacje techniczne w nowszych konsoletach DJ-skich powodują to, że gramy oczami zamiast słuchać. Myślę, że rozumiecie, o czym mówię. Drop. Moment kulminacyjny utworu, następujący po jego spokojniejszym fragmencie. W wyczuciu wejścia dropa wykorzystujemy wiedzę z poprzednich punktów. Jest to kolejny takt, kolejna fraza utworu. Break. Część utworu umiejscowiona pomiędzy rozpoczęciem a dropem lub między kolejnymi dropami. Konsoleta od A do Z.
Punkt Q. Z punktu Q korzystamy, kiedy chcemy zacząć grać utwór od przez nas wybranego momentu. Zaznaczenie dowolnego punktu startowego może się przydać także przy utworach radiowych. Czasem też program Rekordbox źle umiejscowi początek utworu. Przy zaznaczeniu punktu Q trzeba pamiętać o opcji Quantize. Włączona przykleja zaznaczenie do kolejnego bitu, wyłączona umożliwia zaznaczenie w dowolnym momencie. Mamy dwie możliwości zaznaczenia punktu Q. Z włączonym winyl oraz bez tej funkcji, które za moment Wam zaprezentuję. Q może nam służyć także do samplowania, co pokażę już za moment. Tempo utworu. Możliwości zmiany tempa, jakie posiadamy, to 6, 10, 16 oraz wide 100%. Im mniejsza liczba procentowa, tym dokładniej możemy ustawić prędkość. Osobiście korzystam najczęściej z opcji 10%, o czym warto pamiętać przy ustawianiu tempa utworu. Przy 10% układzie najczęściej jeden bit utworu to 0,8%, więc różnicę w tempie ustawiamy na wielokrotność 0,8 w dół lub w górę. Łatwiej będzie Wam zrobić przejście, jeśli modulacja tempa nie będzie sięgała wysokiego poziomu, np. 7,2% w górę lub w dół, z racji zniekształcenia utworu. Jeśli świetnie będziecie sobie radzili z dostosowaniem prędkości utworów, warto zasłonić liczniki oraz procenty w celu treningu słuchu. Kolejna funkcja w konsolecie to Master Tempo, które umożliwia zmiany tempa utworu przy zmniejszonym zniekształceniu. Niestety przy włączonym znaczniku wpływa to także na prędkość dogrywania utworu. Winyl. Poza oczywistą możliwością scratchu zmienia się także sposób robienia przejść. Przy włączonej funkcji winyl używamy boków joga, góra talerza jest zarezerwowana na scratch, a jej przytrzymanie zatrzymuje utwór. Pętle plus zastosowania. Dzięki pętlom możemy zaznaczyć pewien fragment utworu, który będzie cyklicznie powtarzany. Aby loop był dokładniejszy, klikamy opcję Quantize. Podam dla Was kilka przydatnych przykładów korzystania z pętli. Przed dropem, ze skróceniem automatycznym i ręcznym, przy przejściu, wydłużając wchodzący fragment, kończąc przejście z dodatkiem Scratch.
Ustawienia słuchawek. Jestem zwolennikiem ustawienia słuchawek na odsłuch master plus lewy bądź prawy Q. Dlatego też ustawienia przy takiej metodzie Wam pokażę. Utwór grany w głośnikach jest na lewym kanale, natomiast piosenka, jaką chcemy wejść, jest na kanale prawym. Dlatego odsłuch słuchawek najpierw włączamy na prawym kanale, aby ustawić wszystkie parametry utworu. Następnie na początku przejścia, skrywając utwory, dodajemy do niego odsłuch master. Kiedy przejście wchodzi w kolejną fazę, wyłączamy odsłuch z prawego kanału i zostajemy przy samym master. Tak samo sytuacja wygląda z przechodzeniem na drugi kanał, zmieniamy tylko stronę. EQ. Przygotowujemy się do robienia przejścia z prawego kanału na lewy. Odsłuchując utwór, który ma niebawem wejść, bass, mid i high mamy na 12. Rozpoczynając przejście, bass ściszamy całkowicie i korzystając z taktów oraz fraz, powoli podgłośniamy utwór. W kolejnych momentach na wchodzącym utworze podgłośniamy high i mid. Na drugim kanale ściszamy. Oraz kończąc przejście, zmieniamy głośność basu i ściszamy zmieniany utwór. Warto pamiętać o tym, że w jednej chwili nie powinniśmy mieć dwóch basów na 12 dla dobra naszego sprzętu audio. W warunkach klubowych przy zgrywaniu utworów warto podgłośnić na chwilę mid, z racji tego, że ułatwi nam słuchanie się w perkusję wchodzącego utworu. Zwracajmy także uwagę na głośność utworów. Jeśli jest taka sama, ok, ale w przypadku, kiedy jeden jest głośniejszy od drugiego, warto wyrównać wartości widoczne na mikserze. Podstawowe efekty. Echo jest ciekawym efektem urozmaicającym zarówno utwór w trakcie jego grania, np. w częstotliwości około 111 lub 220, a także tworząc bullet up przed dropem. Podobnie skorzystać możemy także z flangera. Polecam tutaj jednak ustawić wyższe częstotliwości z racji znacznie lepszej jakości efektu. Zarówno przy echo, jak i flanger warto ściszyć bas. Oba te efekty znacząco go podbijają i mogą wpłynąć na zbyt duże zwiększenie głośności. Quantize. Częściowo quantize omówiłem przy Q oraz w pętlach, ale kolejnym zastosowaniem dla tej funkcji są hot Q. Zauważcie, z jaką częstotliwością słychać sample z włączonym i wyłączonym quantize. Jakie wnioski? Przy korzystaniu z dłuższych pętli hot Q włączamy quantize. Przy szybkich hot Q, które często sami powtarzamy, lepiej z tej funkcji nie korzystać. Mikrofon. Opcje ustawień mikrofonu są na tyle indywidualne, że pokażę Wam tylko ogólne ustawienia. Pamiętajcie o tym, że praca nad mikrofonem, aby był dobrze słyszalny, nad naszą dykcją, to długie godziny pracy, ale w praktyce, na imprezie, na audycji, przed publicznością. Podstawowe ustawienia na konsolecie podczas pracy z mikrofonem to ściszenie obecnie grającego utworu.
ściszamy w zależności od tego, jak grany utwór głośno leciał. Poza tym w moim przypadku ściszam także częściowo bas oraz podbijam wysokie częstotliwości. Raz, dwa, jeden, raz. Próbujemy mikrofon. Odpowiednio ściszamy, aby było dobrze słychać. Raz, dwa, jeden, raz. Dogrywanie utworów. Na starcie opisu tego punktu dodam, że włączenie punktu play w odpowiednim momencie zmniejszy nam znacząco ilość pracy przy dogrywaniu utworów. Jeśli utwór włączyliśmy zbyt późno, musimy go za pomocą joga przyspieszyć. Jeśli natomiast kliknęliśmy play za szybko, musimy utwór zwolnić. W sytuacji, kiedy nie trafimy w takt, mamy także możliwość dogonienia utworu, ale zabierze to nam dużo czasu. Przykładowe przejście z opisem. Wybieram i ładuję kolejny utwór. Sprawdzam punkt Q. Ustawiam tempo utworu. Włączam odpowiedni odsłuch na słuchawkach. Klikam play w odpowiednim momencie taktu oraz frazy. Zmieniam ustawienia EQ. Zmieniam odsłuch słuchawek. Zwiększam głośność wchodzącego utworu. Zmieniam high oraz mid w obu utworach. Zmieniam bas w obu utworach. Ciszam utwór z drugiego kanału. Kończę przejście.
Do tej pory korzystałem z utworów skonwertowanych w programie Rekordbox. Dlatego też pokażę Wam jeden nośnik danych z klasycznie wrzuconymi plikami. Na pierwszy rzut oka widzimy brak wave, brak tempa. Sam brak tych dwóch elementów praktycznie uniemożliwia szybkie miksowanie. Dlatego też pokażę Wam, jak skonwertować pendrive przez program Rekordbox. Uruchom program. Kliknij prawym przyciskiem myszy na playlist i Create New Folder. Folder nazywamy dla przykładu 2020. W folderach nie możemy umieszczać utworów, one są tylko nośnikami playlist. Klikamy na stworzony folder prawym przyciskiem myszy i tworzymy nową playlistę. Zauważcie, że w folderze także możemy tworzyć kolejne podfoldery. Kiedy mamy już gotową playlistę, zaznaczamy folder i wrzucamy w pustą przestrzeń na środku ekranu. Utwory konwertowane pierwszy raz przez program będą widoczne w lewym dolnym rogu ekranu przy znaczniku Pionier DJ Analyzing oraz obok liczba utworów. Czekamy do momentu, aż napis zniknie. Po czym klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz folder. Kolejno Export Folder, wybieramy dysk, czekamy aż transfer się skończy i gotowe. Nagrywanie. Kiedy opanujemy już nasze umiejętności DJ-skie, każdy będzie chciał nagrać swój pierwszy DJ-ski set. Dla przykładu pokażę Wam, jak to zrobić dzięki H4n Pro. Podłączamy rejestrator do konsolety oraz źródła zasilania. Jak widać po włączonych kontrolkach mamy input w mikrofonie oraz dwóch kanałach. Klikam rekord, chwilę czekam i bierzemy się za nagrywanie. Kiedy skończyliśmy sesję, klikamy stop i dane mamy już zapisane. Najprościej będzie je robić w programie FL Studio. Odpalamy program, wrzucamy plik z dźwiękiem z miksera oraz mikrofonu. Jak widzicie, ustawienia Zoom H4n Pro mam zrobione na bardzo cichym poziomie. To wszystko po to, aby uniknąć przesteru. Podgłośnić możemy zawsze, a jeśli mamy przester, to pliku uratować się już nie da. Klikamy na plik z dźwiękiem z miksera, następnie Normalize, co znacząco poprawi nam głośność. Dźwięk z mikrofonu aktualnie nie jest nam potrzebny, więc można go usunąć, ale jeśli nagrywalibyście set z publiką w tle, polecam wrzucić tą ścieżkę na osobny kanał oraz uciąć mid i bass. Dzięki temu cała połączona ścieżka audio zachowa dobrą jakość i niepotrzebne dźwięki z mikrofonu nie będą nam zabierały mocy muzyki. Korzystając z konsolety, jaką posiadam, mógłbym to zrobić także wewnętrznie, a kolejną metodą, jaką mogę Wam polecić, jest laptop z wejściem liniowym i program Audacity. Wybór sprzętu. Od zawsze byłem związany z marką Pionier, dlatego też sprzęty z tej firmy będę Wam polecał. Jakość wykonania, trwałość, proste możliwości serwisu w skrócie cechują tę markę. Dzięki współpracy z firmą djpro.pl przygotowałem dla Was kilka zestawów wraz z kodami rabatowymi od 2 do 4%. Zestawy te ułożyłem dla Was chronologicznie, od najbardziej przystępnych cenowo po te najbardziej profesjonalne. Aby skorzystać ze specjalnej oferty cenowej, wystarczy wpisać nazwę kodu przy zakupie sprzętu. Linki do zestawów wraz z nazwami kodów znajdziecie w opisie. Zestaw pierwszy. Pionier DTJ 400. Zestaw drugi. Pionier DTJ 800. Zestaw trzeci. Pionier XTJ RX2. Przy tym zestawie zatrzymajmy się na moment. Z racji tego, że korzystam z tego sprzętu od lat i jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, to wypada tutaj rewelacyjnie. Konsoleta posiada większość rozwiązań technicznych z droższych cenowo CD playerów i mikserów. Nadaje się idealnie do korzystania w domu, ale też dzięki niewielkiemu rozmiarowi jest bardzo mobilna.
Jeśli chcecie zobaczyć, jak można miksować na tym sprzęcie na zaawansowanym poziomie, sprawdźcie wideomiksy na moim kanale. Link wyświetli się Wam w tym momencie w karcie po prawej stronie ekranu. Taka mała anegdota na koniec. Widzieliście monitory odsłuchowe na początku wideo? 8-calowe M-Audio, kilkanaście kilowagi. Jeden z nich rogiem spadł mi na RX2, została ryska i mały ślad obok. Poza tym żadnych ubytków. Aż boję się pomyśleć, co by było, gdyby to nie była marka Pioneer. Zestaw czwarty. Pioneer XDJ 1000 MK2, Pioneer DJM 750 MK2. Zestaw piąty. Pioneer CDJ 3000, Pioneer DJM 900 Nexus 2. Jeżeli to, co przygotowałem, Wam się spodobało, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę oraz komentarza. Na końcu tego materiału zapraszam serdecznie do skorzystania z kursów DJ-skich, jakie prowadzę, gdzie na spokojnie możemy przepracować ten materiał i znacznie więcej. Poza tym kurs oddaję w Wasze ręce zupełnie za darmo, także jeśli uznasz, że moja praca była tego warta, zapraszam serdecznie do wsparcia profilu na Patronite. Do usłyszenia!